Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Jesteśmy dzisiaj we Wrocławiu w czajowni na ulicy Białoskórniczej po to, żeby dowiedzieć się nieco więcej na temat zielonych herbat japońskich i ogólnie japońskiej kultury herbacianej. W tym celu porozmawiamy z Piotrkiem Mońką, który jest współwłaścicielem tutejszej czajowni i bywał w Japonii, zna się świetnie z plantatorami i stąd będzie mógł poszerzyć naszą wiedzę na ten temat. Cześć, nazywam się Piotr Mońka, witamy w czajowni, kłaniam się wszystkim widzom czajnikowego. Japońskie herbaty są bardzo specyficzną grupą herbat. Japończycy specjalizują się w produkcji herbat zielonych, produkują głównie herbaty zielone. Mówi się, że japońskie herbaty są bardziej zielone od pozostałych herbat. Wynika to z procesu, jakiemu są poddawane. Pierwszy etap produkcji herbat zielonych ogólnie to jest podgrzanie świeżych liści. Metoda wymyślona w Chinach i praktykowana na całym świecie, także poza Chinami, to jest sprażenie świeżych liści na patelni, na wokach, na misach metalowych, podgrzewanych różnie gazem, kiedyś węglem czy też drewnem. Natomiast Japończycy w połowie XVIII wieku wymyślili metodę parowania. To znaczy efekt jest taki sam, to znaczy listki są pozbawione enzymów, zabija się enzymy, dokonuje się tak zwana deenzymacja. Dzięki temu herbata nie ulega przemianom biochemicznym, utlenianiu. I dzięki temu, że herbaty japońskie są poddawane parowaniu, zachowują taki charakter bardziej zbliżony do natury. Tak bym to ujął. Ich smak jest bardziej roślinny, bardziej trawiasty, nawet gloniasty, w tym kierunku to idzie. Taka maszyna, generalnie uprawa herbat japońskich, produkcja herbat japońskich jest doprowadzona, można powiedzieć, do perfekcji. Japończycy uprawiają herbatę na polach, gdzie krzewy są dokładnie określonej wielkości. Zbiór dokonywany jest w większości przypadków przez kombajn lub też maszynę do cięcia, nożyce. Rzadko jest to zbiór ręczny. Następnie herbata po zbiorze jest przewożona do fabryki i można powiedzieć, że mamy dwa rodzaje fabryk japońskich do herbaty. Jest to pierwsza fabryka, gdzie produkuje się tak zwaną aracze, jest to herbata wstępna, herbata farmerów. To są liście po prostu poddane temu procesowi deenzymacji, parowaniu i następnie nic się z nimi nie robi i ta herbata aracza jest sprzedawana albo bezpośrednio do odbiorców, albo na giełdach herbacianych. Aracza jest to mieszanka liści, pyłów, drobin, łodyżek, wszystko co po cięciu i takiej wstępnej obróbce zostaje w herbacie. Następnie ta aracza jest oglądana, dokonywana jest selekcja na giełdach herbacianych. Japończycy podchodzą do takich misek, gdzie jest nasypana herbata i sprawdzają to organoleptycznie głównie. Patrzą oczywiście na liście, natomiast wszyscy biorą i mieszają w tej herbacie. Mieszają po to, żeby zobaczyć, co się z nią dzieje, w jaki sposób układają się te listki, czy wylatuje z niej pył, czy nie. Wąchają oczywiście też. Oczywiście dokonywana jest też selekcja, testing taki, zalewa się wrzątkiem, nie tak jak powinno się parzyć japońskie, tylko na giełdach herbacianych i podczas testingów herbaty zalewa się wrzątkiem. Zostawia się te liście w miskach, następnie używa się takich specjalnych przedmiotów. Sitek to jest główny przyrząd, który się może nie główny, ale jeden z ważniejszych przyrządów, które się stosuje podczas testingu herbat japońskich. Oni wsypują listki do czarki, zalewają to wrzątkiem i ta herbata tam sobie leży w tym. Następnie podchodzą, wyciągają listki. Dokonują takiej selekcji, dlatego że na giełdzie herbacianej swoją herbatę przywożą farmerzy. Farmerzy przywożą, dają to do miski, do takiego specjalnego pojemnika, a następnie ta herbata jest oglądana i jest przy każdej miseczce informacja, ile kilogramów ten zbiór tego sortu, jaka ilość tej herbaty jest dostępna.
Natomiast produkcja herbat japońskich później odbywa się w kolejnej fabryce, gdzie następuje jeszcze selekcja, o której za chwilę powiem, oraz pakowanie. Natomiast co jest istotne? To istotne jest to, że ci farmerzy niekiedy wyprodukują 50 kg herbaty danego sortu, niekiedy 80, niekiedy 300. No i ci, którzy produkują herbatę, chcą ją potem popakować i sprzedawać, chcą osiągnąć dokładnie taki sam sort, więc oni dokonują selekcji, taka, żeby połączyć różne zbiory od różnych farmerów, mieszają je, a dopiero później tak, żeby wydobyć ten poszukiwany smak. A dopiero później ta herbata jedzie do kolejnej fabryki, gdzie jest poddawana kolejnej obróbce. I ta kolejna obróbka polega głównie na różnych metodach sortowania liści. Najpierw są takie wielkie bębny, gdzie herbata jest mieszana, a następnie herbata poddawana jest selekcji. Oczywiście jest to selekcja na sitach, przesiewa się po prostu mniejsze fragmenty od większych. Są różnego rodzaju wialnie, gdzie pył jest wywiewany, ale najciekawszą maszyną, jaką widziałem w fabryce herbat japońskich, jest maszyna do selekcji łodyżek. Łodyżki w herbacie japońskiej są jaśniejsze, mają jasną barwę, są, można powiedzieć, białe nie są, ale są bardzo jasnozielone, takie mleczne. I maszyna optyczna ma takie rowki. Herbata bardzo powolutku, może nie powolutku, ale w niewielkich ilościach jest wpuszczana do tych rowków. Jest to bardzo mocno oświetlone i są czujniki optyczne. Ja nie wiem dokładnie, czy to są jakieś kamery, czy to są zwykłe czujniki. Dokładnej zasady działania nie znam, natomiast rozpoznawana jest barwa tego listka, która akurat przelatuje tym rowkiem. W momencie, kiedy jest to łodyżka, maszyna wydmuchuje taki listek i następuje selekcja. Wydmuchiwane są łodyżki oddzielane od listków. Herbata to jest krzew zimozielony. On jest wiecznie zielony, ma liście i ma liście cały czas takie, które są na tym krzewie. Natomiast herbatę produkuje się tylko z liści, które wyrastają świeżo na wiosnę, ze świeżych młodych listków. I teraz tak, pierwsza zmienna jakby w tym, co osiągniemy później kupując herbatę w sklepie, to jest to, jaki zerwiemy listek. Czy zerwiemy... Oczywistym jest to, że im listek mniejszy i rośnie wyżej na krzewie herbacianym, tym jest cenniejszy. To wynika z tego, że jak taki listek zerwiemy jako świeży listek, malutki, no to on waży mniej niż jakbyśmy poczekali, kiedy on urośnie i byśmy go wtedy zerwali, będzie ważył więcej, więc jakby siłą rzeczy takie herbaty złożone z tipsów, z tych szczytowych listków muszą być droższe. To są herbaty najszlachetniejsze, najbogatsze we wszystkie składniki pożądane w herbacie, te, które nam tak dobrze robią. Następnie, czyli jakby jaki liść zrywamy, to jest jakby pierwsza zmienna. Druga zmienna jest taka, gdzie ta herbata rośnie, czyli położenie geograficzne. Jeden, to w ogóle w jakim kraju, w jakim klimacie, na jakiej wysokości, to też ma znaczenie, w jakich warunkach, jaka tam jest gleba, jaka jest pogoda przed zbiorami, jaka była pogoda w całym sezonie. To ma wpływ na smak, aromat i jakość herbaty. Jakby rzeczą chyba najistotniejszą to jest sposób przeróbki herbaty, czyli przetworzenie jej. Przetworzenie, możemy pod hasłem przetworzenie rozumieć przemiany biochemiczne, jakie zachodzą w liściu. To jakby generuje nam podział na kolory herbat, czyli zielone herbaty w ogóle nie przetworzone, deenzymacja, zabicie enzymów i kształtowanie liścia, suszenie, selekcja. Następnie herbaty tych wszystkich różnych kolorów, białe, żółte, przetworzone w niewielkim stopniu. Później cała paleta oolongów, gdzie ten smak, aromat, bogactwo tych wszystkich wspaniałych zapachów jest największe. Później herbaty Hongcha, czyli chińskie czerwone, znane jako czarne w Europie. Czarne ortodoksyjne, czyli odpowiednik chińskiej Hongczy. A następnie herbaty Pu'er, czyli po chińsku Heicha, w tłumaczeniu czarny lub ciemny. Japończycy, tak mi się przynajmniej wydaje, że piją herbatę na dwa sposoby. Jeden sposób to jest jakby tradycja i to jest nieuniknione i dzieje się zawsze, to znaczy zawsze piją zieloną herbatę do sushi, zawsze, dlatego że korzystają z właściwości
zielonej herbaty. Zielona herbata zabija bakterie i dla nich jest to obowiązek po sushi, po zjedzeniu surowej ryby zawsze napić się zielonej herbaty. I wygląda to tak, że w japońskim sushi barze jest, każdy ma swoje stoisko. Zazwyczaj jest to sushi jeżdżące. Po prostu bierze się po talerzyku co się chce, płaci się potem za ilość talerzyków. I przy każdym stanowisku jest kranik z wodą, jest kubeczek i jest herbata, no bardzo podobna, zielona oczywiście, ale bardzo podobna do tego, co mamy w saszetkach w Polsce. On sobie troszeczkę nasypie, absolutnie bez żadnej celebracji, bez niczego, po prostu pije herbatę zieloną po to, żeby się odkazić. No i oczywiście są pawilony herbaciane, gdzie odbywają się ceremonie herbaty, natomiast obecnie jest to atrakcja turystyczna. Japończycy, ci, którzy piją herbatę, piją ją też w domu. Ja miałem okazję być w domu u jednego Japończyka, u naszego mentora herbacianego, nauczyciela pana Takady. No to on oczywiście robił to w swoim gabineciku, ma wszystko co potrzebne do parzenia herbaty, więc on robił takie show, więc to było jakby bardzo mocno ceremonialne. Z tego co się orientuję, Japończycy w domu też piją wysokiej jakości herbatę, natomiast to pokolenie dorosłych, w szczególności mogę powtórzyć za panem Takadą, starsi Japończycy cierpią z tego powodu, że młode pokolenie niestety nie jest zupełnie zainteresowane herbatą, kulturą herbaty. To, czym my się teraz fascynujemy tutaj w Polsce, w Czechach, jeszcze w innych krajach, młodzi Japończycy zupełnie tego nie czują.